Marcinie, skąd się wzięła Twoja pasja do gry na gitarze? Od czego zaczynałeś? Moja pasja do gry na tym instrumencie jest właściwie zupełnie przypadkowa, co może brzmi tak niepoetycko, ale prawda jest taka, że mój tata szukał dla mnie jakiegoś zajęcia, jak miałem 10 lat, to jak się posyła, nie wiem, chłopców na piłkę nożną i tak dalej, chodziłem na takie zajęcia i wpadł na swojego dawnego przyjaciela z liceum, wydaje mi się, który okazał się być nauczycielem gitary w Kielcach, skąd pochodzę. Ten przyjaciel na pytanie, czy mnie będzie uczył, odpowiedział bardzo ładnie: nienawidzę dzieci i mnie nie wziął pod swoje skrzydła, ale potem poszedłem do innego nauczyciela i tak się potoczyła moja pasja, że automatycznie zakochałem się po prostu w gitarze. Jak radzisz sobie z tremą przed występami? Jak się w ogóle przygotowujesz do występu? Tak, trema jest takim częstą rzeczą, o której mówię i wiele pytań dostaję o tym, być może dlatego, że na scenie lubię się ruszać i lubię robić show, może tak to określę. Teraz już powiedziałbym, że nie mam takiej typowej tremy przed wejściem na scenę, ponieważ wiele już było mi dane grać w wielu miejscach na świecie, ale na pewno jest takie uczucie, takie podniesienie trochę emocjonalne, prawda, gdzie czuję trochę w brzuchu jednak motyle i tak myślę sobie, że teraz coś specjalnego się wydarzy. Jednakże tremą bym tego nie nazwał, to jest już pewne doświadczenie i jak się mówi, pewność siebie. Do jakiego filmu chciałbyś nagrać ścieżkę dźwiękową? Ale piękne pytanie, do jakiego filmu chciałbym napisać muzykę. Super pytanie. Miałem okazję już odrobinkę wejść w tą sferę, bo teraz współtworzyłem muzykę do kilku odcinków serialu na Netflixie, na globalnej platformie. To był serial One Piece, to była super przygoda. Jednakże mówiąc o pełnometrażowym filmu, może byłby to jakiś film reżysera Christophera Nolana. Jestem ogromnym fanem jego twórczości, ale również jestem fanem filmów takich bardziej dziwnych, może by się to powiedziało, indie filmów niezależnych, na przykład ze studia A24 jest takie studio, tam są różne horrory, takie dziwne rzeczy. Nawet miałem spotkanie z jedną z osób tam wirtualnie i może coś z tego wyjdzie, ale na razie krok po kroku do przodu. Który z gitarzystów jest dla Ciebie inspiracją? Z kim chciałbyś nagrać płytę? Muszę powiedzieć szczerze, że nie miałem w swoim życiu jakiegoś jednego idola, którego starałem się naśladować. Nie było takiej jednej postaci, którą goniłem, ale było ich kilka. Myślę, że taką wiodącą inspiracją u mnie przez wiele lat był Paco de Lucia, gitarzysta flamenco, gitarzysta hiszpański. On jakby był pierwszym gitarzystą, który zakomunikował jakby ten styl flamenco do większej grupy ludzi, czyli powiedzmy wziął to flamenco, przerobił je na swój sposób i pokazał je masom, po prostu ogromnej liczbie widzów. Niestety z nim nie jest mi dane niczego stworzyć, ponieważ niestety nie jest już na tym świecie. Wydaje mi się, że już 9 lat temu zmarł. I może pozostawię to pytanie bez takiej dokładnej odpowiedzi, bo na moim nadchodzącym albumie w przyszłym roku będzie kilku gości i z gitary, i z szerszego świata, więc wtedy może się okaże. Rady, które dałbyś początkującym gitarzystom, to? Tak. Bardzo trudno jest udzielać mi w ogóle rad komukolwiek. Ja mam zaledwie 23 lata, więc nie wiem, czy jestem na takiej pozycji, w której mógłbym mądrości wygłaszać. Jednakże na pewno radą, jeśli chodzi o artystów, tak, nie tylko gitarzystów, tylko po prostu ludzi twórczych, jest ufać swojej intuicji, pracować oczywiście, ale zwizualizować cel, tak, mieć wizję jakąś swoją na wiele lat. Nie jakiś, nie wiem, że zagrać tu czy tam, po prostu taką wizję siebie, tak, swojej twórczości i krok po kroku realizować ją ciężką pracą, tak. W ten sposób wytwarza się własny styl i jest się wiernym swojej osobowości, co jest bardzo istotne. Czym zajmujesz się oprócz gry na gitarze? Co jest Twoją drugą pasją? Wiele rzeczy robię poza graniem na gitarze, ale nie wiem, czy wiele z nich mógłbym nazwać swoimi pasjami. Teraz już moja działalność zaszła w miarę daleko, więc wiele z rzeczy, które robię poza gitarą, to jest odpisywanie na maile tak naprawdę, albo spotkania, co absolutnie pasją bym nie nazwał. Jednakże bardzo lubię grać w szachy i to od wielu lat w sumie jest takim moim zainteresowaniem. Mam takiego przyjaciela z Kielc, z którym właściwie gramy online w szachy
co drugi dzień, bym powiedział, więc to bardzo lubię. Lubię gry wideo też od w sumie dawna. Jak byłem mały, to tata mi kazał przestań grać w te gry, jakieś strzelanki, że to złe dla ciebie. Ale zostało mi to. Także może takie dwie rzeczy, szachy i gry komputerowe. Pytania abstrakcyjne, które zadajemy wszystkim naszym rozmówcom. Ciekawe. Psi Patrol czy Hello Kitty? Dlaczego? Świetnie, ale mi się podoba to pytanie. FIFA czy Hello Kitty? No tak, no ja nie wiem, czy to jest spodziewana odpowiedź, ale ja bym powiedział Hello Kitty. Po prostu dlatego, że jak ja byłem mały, to było coś, prawda? No pamiętam, te wszystkie dziewczyny miały te zeszyty, a Psi Patrol to jest nowość, więc chyba pójdę za nostalgią, tak? Hello Kitty. Nie wiem, jest fenomenalne wideo na internecie, gdzie perkusista, tak dobrze mówię, tak, perkusista zespołu Dream Theater, taki hardkorowy, metalowy perkusista, gra właśnie na zestawie zabawkowym Hello Kitty na perkusji. I tak w tą perkusję po prostu kosmicznie gra, więc wybieram Hello Kitty. Prosta odpowiedź. Dzięki. Super, dziękuję. Bardzo fajne to pytanie na koniec. Dziękujemy. Dziękuję Czego również. się życzy gitarzyście przed koncertem? Połamania paznokci. Kurczę, domyślałem się.